Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Druga Strona Sukcesu. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Gulak. Z Tomaszem pierwszy raz się zetknąłem parę lat temu, myślę, że z 5-6 lat temu, na warsztatach z Design Thinking. Swoją drogą te warsztaty totalnie odmieniły sposób, w jaki patrzę na różnego rodzaju przedsięwzięcia czy projekty. Tomasz, bardzo Ci dziękuję za te warsztaty. Ostatnio z Tomaszem złapaliśmy troszkę lepszy kontakt, bo Tomasz dołączył do mojej grupy mastermindowej, gdzie wspólnie z różnymi przedsiębiorcami, głównie z dziedziny IT, rozwijamy swoje umiejętności, dzielimy się doświadczeniami i tak od słowa do słowa postanowiliśmy z Tomaszem nagrać odcinek. Witaj Tomaszu, czy chciałbyś się przedstawić, opowiedzieć, czym się zajmowałeś, co robisz teraz, taki lekki background dla naszych widzów? Mogę. Dziękuję, Kamil, za zaproszenie. Tak, te warsztaty również odmieniły moje życie, no bo wcześniej byłem tak zwanym public speakerem. Wchodziłem na scenę, mówiłem o motywacji, ale w tych warsztatach, szczególnie tą metodą, czyli kreatywnego rozwiązywania problemów, warto było się skupić na uczestnikach, poznać ich potrzeby i tam było się w roli facylitatora. I od wielu, wielu lat, bo od 2012 roku działam pod szyldem Wyjdź przed szereg. To są szkolenia, które prowadzę ja, to są szkolenia, które organizuję, natomiast jest też cała grupa trenerów, którzy dla mnie realizują projekty szkoleniowe. I od 8, a nawet więcej, blisko pewnie 10 lat, może 9-10 lat również IT pojawiło się na mojej drodze. Ja się tak trochę śmieję, że IT to taki ślub z rozsądku, miłość z rozsądku, koniunktura była bardzo mocna. Natomiast przez te wiele lat zrozumiałem, że cokolwiek robię, to się kręci wokół ludzi. I to sprawia mi największą frajdę i wydaje mi się, że właśnie w kontaktach międzyludzkich jestem najlepszy. Tomaszu, zanim zadam Ci kolejne pytanie, popraw proszę mikrofon, bo chyba szura Ci o kołnierzyk i ja słyszę takie delikatne szuranie. O, może właśnie Okej, to ja będę tak trzymał, będzie okej. Dobrze. Tomasz, powiedz mi, jaką firmę albo jakie firmy teraz prowadzisz? W tym momencie jest to Tech Paradise, jest to spółka skoncentrowana właśnie wokół IT, wokół rozwiązań blockchainowych, kryptowalutowych, aplikacji mobilnych i to jest firma, którą prowadzę z moim wspólnikiem Jakubem. Też w ogóle ta historia jest bardzo ciekawa. Z Kubą znam się 20 lat, natomiast na płaszczyźnie biznesowej, jako partnerzy biznesowi działamy około pół roku, ale Tech Paradise jest dla mnie też wielkim bodźcem do zmiany, bo dzięki mojemu byłemu wspólnikowi Bogdanowi, którego serdecznie pozdrawiam, przeprowadziłem się 10 miesięcy temu do Warszawy, w zasadzie już ponad 10 miesięcy. To była przeprowadzka na miesiąc, no ale życie jest nieprzewidywalne. Ja już drugiego dnia wiedziałem, że to będzie dłużej. No i druga moja firma, w której działam, nazywa się Tomasz Gulak. To jest działalność gospodarcza, gdzie zatrudniam trenerów, gdzie współpracuję jako marka osobista, właśnie Wyjdź przed szereg. Jestem pod tym szyldem chyba najbardziej rozpoznawalny, jeśli chodzi o wszystkie moje działania. A dodatkowo do niedawna była również agencja marketingowa, którą współtworzyłem. Jest fundacja Wyjdź przed szereg. Jest tam kilka podmiotów, w które również jestem zaangażowany. A propos przeprowadzek, to ja się na rok przeprowadziłem do Tarnobrzega, żeby tutaj otworzyć firmę razem jeszcze wtedy w zasadzie z dziewczyną, nawet nie narzeczoną. No i chyba mi mija który rok? 8 rok, także już zostałem i pewnie zostanę. Powiedziałeś, że jakby jesteś w relacji biznesowej ze swoim znajomym albo nawet przyjacielem. To jest dość odważny i ryzykowny krok, prawda? Jak sobie radzicie? Uczymy się cały czas, uczymy się siebie nawzajem i tej współpracy. Kuba jest fenomenalnym programistą, chyba najlepszym, którego poznałem. Równocześnie wcześniej był dla mnie przez wiele lat podwykonawcą w różnego rodzaju projektach. Po
bo nawet jako Tech Paradise, czy wcześniej, jak jeszcze działałem w IT, nie pod szyldem Tech Paradise, tylko właśnie Tomasz Gulak. Kuba był dla mnie świetnym podwykonawcą i super jest freakiem technologicznym, więc jeśli miałem jakieś zapytania takie, których w ogóle nie rozumiałem albo nigdy się z nimi nie spotkałem wcześniej, to Kuba był osobą, która zawsze coś o tym wiedziała. Czy ryzykowny ruch? Dla mnie to był jedyny możliwy, tak sobie pomyślałem, ponieważ ja uważam, że jestem dobry w relacje międzyludzkie, a Kuba dobry właśnie pod kątem tego IT i w ogóle spraw technologicznych. Oczywiście my między nami potrzebujemy sobie wypracować wiele rzeczy i cały czas się tego uczymy. Jednocześnie uważam, że to wsparcie na poziomie decyzyjnym, zagospodarowujące IT było bardzo potrzebne. No ale z tego co słyszę, to wam się nie zazębiają te sektory, w których działacie, więc to jest chyba bardzo dobre i zdrowe ogólnie dla każdej współpracy. Ciężko mi oceniać, jak jest w innych przypadkach, natomiast tutaj tak, one się nie zazębiają. Ja jestem od rozmów z klientem, od ewentualnie prowadzenia rozmów na końcu pod kątem negocjacji stawek. Kuba jest od procesowych rzeczy, od zrozumienia projektu, od rozłożenia tego na czynniki pierwsze pod kątem technologii. Jemu pomagam w zbudowaniu zespołu, natomiast on mnie informuje, kto jest w tym zespole potrzebny, więc takie bardzo mocno uzupełniające się kompetencje. Tomasz, ponieważ to jest druga strona sukcesu, ja chciałbym Ci zadać pytanie właśnie o tym backstage'u prowadzenia biznesu. Powiedz mi, czy masz jakiś fuck up albo fuck upy, którymi chciałbyś się podzielić, bo one coś Cię nauczyły fajnego? Jasne, ja tutaj się uśmiecham, bo tak mówisz, druga strona sukcesu i tak myślę, jaka jest pierwsza, bo dla mnie fuck-upy są nieodłącznym czynnikiem i często jak rozmawiam z moimi znajomymi, którzy są guru biznesowymi, przynajmniej w moim odczuciu, no to często to jest ta taka podróż od fuck-upu do fuck-upu. W ogóle nie pamiętam, kto to powiedział, ale to jest właśnie definicja sukcesu, czyli przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. I u mnie tych porażek cała masa. Ja w zasadzie nie wiem, czy największą mam ze sobą, czy przed sobą, to czas pokaże. Pamiętam, jak swoją pierwszą firmę otworzyłem. Właśnie skończyłem 26 lat, właśnie, to było 14 lat temu, bo w tym roku kończę 40. I to była jedyna forma, żeby podatkowo rozliczać się z firmą, w której pracowałem, więc otworzyłem jednoosobową działalność gospodarczą. Co ciekawe, ja nie wiedziałem, jak to zrobić. Pojechałem do Urzędu Miasta w Tyczynie, czyli miejscowość pod Rzeszową, w której byłem zarejestrowany, i nazwałem firmę firma doradztwa finansowego Tomasz Gulak Consulting, bo mi się wydawało, że to jest jakby opis, a nazwa firmy jest czymś innym, więc wszędzie podpisywałem to jako firma doradztwa finansowego Tomasz Gulak Consulting, najdłuższa chyba nazwa możliwa, która była. I ta firma, z racji w ogóle mojego podejścia niedojrzałego, to był bankrut. No, ja sobie mówiłem, że mam firmę, natomiast więcej się bawiłem niż zarabiałem. ZUS-y później spłacałem przez bardzo długi czas, bo ktoś mi nie wytłumaczył, jak działa podatek dochodowy. Ktoś też ZUS, oczywiście nie mam pretensji do systemu, bo w systemie naszym edukacyjnym no po prostu obywatel nieświadomy jest łatwiejszy do sterowania. Więc to był taki duży fuck up z wejściem. I to trwało, no miałem firmę tą zarejestrowaną 2 lata, w zasadzie bez płacenia składek, bo nie wiem, bo nie miałem, to też drugi moment. Natomiast z perspektywy czasu znowu oceniam to jako bardzo dobre doświadczenie biznesowe. Na pewno nikt by nie dał mi tego doświadczenia. A później spłaty, układy ratalne, wyjaśnianie, odkręcanie, to było takim moim dużym fuck-upem, ale też fundamentem, na którym budowałem inne rzeczy. Człowiek się tak wtedy otrzeźwia, staje na nogi, na baczność i już przykłada dużą wagę do tych szczegółów, prawda? Ostatnie rzeczy, które robię i też pod kątem rozwojowym i biznesowym, są wokół odpowiedzialności. To słowo wzięcie odpowiedzialności, ponoszenie konsekwencji swoich decyzji i wzięcie odpowiedzialności. I tak samo było tutaj. Dokładnie tak.
zrobiłem tak, nieważne, że nie umiałem. Ktoś mi nie wytłumaczył. Mogę mówić, ale nikt mi nie powiedział. No gówno prawda, no tak to trochę jest, jak to mówią prawnicy, a znam ich sporo, nieznajomość prawa szkodzi i tak było też w tym przypadku. I dla mnie można to oceniać w różny sposób. Ja dzisiaj oceniam to jako bardzo dobra lekcja, zejście na ziemię też, bez latania o chmurek i mówienia o milionach, jak to się czasami mówi, zrobisz to, będziesz miliarderem, super, tylko do drodze do tego, nie wiem, miliona czy później miliarda, to jest tych fuck-upów mnóstwo i życie może skręcić o 180 stopni i to nawet kilka razy gdzieś może skręcać w różne miejsca. Dlatego zdecydowanie to jest historia o braniu odpowiedzialności. Ja z kolei jak zaczynałem swój taki pierwszy poważny biznes, bo otwierałem sklep internetowy z biżuterią, to jeszcze jako taki młodziak pełny entuzjazmu, miałem wrażenie, że w zasadzie to wystarczy tylko te przedmioty wystawić i wszyscy w ogóle się na to rzucają. Wszyscy chcą moją biżuterię, bo ona jest, no była faktycznie bardzo oryginalna i wyjątkowa jakby nawet w skali kraju, ale to tak nie jest. To nie jest tak łatwo. To jest od wystawienia do faktycznej sprzedaży jest masa pracy, masa wiedzy. No i to ktoś to musi robić, to zajmuje czas. Pamiętam pierwsze 2 albo nawet 3 lata, to 12 godzin, 14 godzin przed komputerem codziennie, zero imprez, znajomi niestety się poobrażali, no i tak to wyglądało, więc no, ja na przykład wchodząc w biznes, no nie miałem tej świadomości. No, Pewnie są myślę, że jakieś mało kto ma. Pewnie są jakieś biznesy, gdzie może być odrobinę łatwiej. No ja zaatakowałem dość trudną branżę, bardzo pieniądzochłonną, no i z konkurencją, która ma ogromne pieniądze. To był taki no, czerwony ocean i z dzisiejszej perspektywy chyba bym się nie podjął drugi raz takiego wyzwania. No ja też bym pewne rzeczy zrobił inaczej. Ja tak, jak powiedziałeś, że pewnie trudna branża, ja ostatnio odnoszę wrażenie, że w ogóle nie ma łatwych branż, ani trudnych, że ten podział, jak coś jest łatwego, to zaraz jest taki popyt na to wszystko, już nagle tych biznesów w tym obszarze, fotowoltaika jest świetnym przykładem, wiesz, ile teraz firm jednoosobowych sprzedaje fotowoltaikę, ile jest monterów fotowoltaiki, ile sposobów dotarcia. W pewnym momencie był to biznes, no i ludzie wyczuli, że to jest biznes i nagle poszła tam bardzo długa fala. Więc w podejściu długofalowym do biznesu no uważam, że nie ma łatwych albo trudnych branż. Po prostu no, coś żre albo nie żre, a w życiu też trzeba umieć zrezygnować i to też kolejna nauka bardzo, bardzo cenna. Jakby obserwuje się w biznesie różnego rodzaju takie fale nośne. Fotowoltaika była taką falą. Myślę, że blockchain w pewnym sensie też był taką falą. No i pytanie na przykład, czy teraz AI nie jest taką falą i no na pewno jakby wypączkowali eksperci i specjaliści od tego. Rynek to pewnie jakoś rozliczy i ureguluje niebawem. No wiesz, tak można mówić o byciu ekspertem, że czasami tematyka się zmienia, a ekspert dalej ten sam, więc były eksperci geopolityczni, wcześniej byli medyczni, teraz są AI-owi i często mogą to być te same osoby. Jak mówią, że bycie ekspertem rzeczywiście w wielu dziedzinach jest potrzebne i zgadzam się z tym, i że świat dąży do specjalizacji, okej, ale część osób jest ekspertami, bo jest branża, bo jest koniunktura. Poza tym, jeśli umiesz występować publicznie, to czasami jest tak, a o czym będziesz mówił, to jest drugi temat, no bo umiesz, no to mówisz, już masz przewagę nad osobami, które nie mają do tego drygu, nawet jak masz wiedzę 10 razy mniejszą. I też u mnie tak to działa, że ja często kreuję trenerów, jakkolwiek to zabrzmi. Jest ktoś dobry w swojej dziedzinie, jest zapytanie szkoleniowe na to ja rozmawiam z osobami, a to swoje portfolio, nazwijmy networkingowe, mam bardzo duże, więc rzadko potrzebuję sięgać po zasoby zewnętrzne, a jeśli sięgam, no to i tak z rekomendacji ludzi, których znam. I powiem Ci, że jest trochę tak, że jeśli ktoś ma pasję do czegoś, lubi to robić i ma umiejętność do przekazywania wiedzy komuś tam, w sensie nawet swojemu koledze czy koleżance,
to jestem w stanie to trochę zmienić, żeby umiał przekazywać wiedzę warsztatową podczas zajęć, bo nie mówię o takim, wiesz, wejściu na scenę i mówienie do 100 czy 1000 osób, ale takiej pracy 1 na 1. Więc koniunktura się zmienia i wracając do pytania specjalistów, jak grzyby po deszczu, od wszystkiego. Znaczy, bycie ekspertem to jest też kwestia tej definicji, co nie? Niektórzy inaczej. Jeżeli masz jakiś poziom wiedzy w danym temacie, to zawsze są osoby, które wiedzą więcej w tym temacie, ale są też osoby, które wiedzą mniej. I dla tych osób, które wiedzą mniej, myślę, że spokojnie możesz się nazywać ekspertem, co nie zmienia faktu, że cały czas powinieneś się uczyć. A druga kwestia to jest ten marketing osobisty i właśnie cała prezencja, to jak się sprzedajesz, więc tutaj na tym można daleko zajechać. Ja tak nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałeś wcześniej, czyli jeszcze do tych specjalistów. Kiedyś pracując w branży finansowej, ekspert był oceniany jako obcy z teczką, że przychodzi ktoś z zewnątrz, kogo nie kojarzysz, ale że ma teczkę, to już patrzy tam garnitur i teczka, to znaczy o, to już jest specjalista. Bo to też zależy jak taką osobę przedstawię. Może być absolutny no-name, a w pewnych kręgach urośnie do rangi specjalisty, bo ja go tak będę edyfikował, ja tak o nim będę mówił. Więc absolutnie też się zgadzam z tym, że tam pojęcie eksperta też jest różne. No i to samo jest, wiesz, co mamy na wizytówce, prawda? Jakby CEO, prezes i często to są po prostu pojedyncze projekty, pojedyncze osoby, ale de facto te osoby pełnią taką funkcję, więc Wiesz no to co, w jest. mniejszych firmach jedna osoba robi wszystko. Ja w jednej osobowej działalności gospodarczej też mogę wybrać sobie 100 innych tematów. Ja jak wcześniej w innej jeszcze swojej firmie zatrudniałem ludzi, to czasami miałem takie pytania, a mogę się nazywać to i to, bo chciałbym mieć to na wizytówce. Ja mówię jasne, bo dla mnie w tym przypadku liczy się efekt. Jeśli to pomoże tej osobie więcej sprzedawać, no to niech sobie napisze nawet, że jest CEO. To szczerze, to tak sobie myślę, no, jeśli to miałoby przynieść wartość dla firmy, to niech sobie wpisze nawet właściciel, nawet prezes, cokolwiek. Bo i tak jak ktoś chce wpisać w KRS-ach dane, to i tak zobaczy, kto jest w strukturze właścicielskiej, kto jest wspólnikiem i tak dalej. Natomiast jeśli to ma przynieść większy efekt, niech robi. A wiesz co, ja u siebie w sklepie internetowym robiłem odwrotnie, bo ja bardzo często odbieram telefony albo moja żona. I nie mówimy właśnie, że jesteśmy właścicielami, tylko jakby podajemy się za normalnych pracowników i no klienci są wtedy bardzo zachwyceni, że właśnie taki powiedzmy zwykły pracownik tak dobrze ich obsłużył. Bo no i Super, gdzieś tam widzisz. właściciel ma większe pole do manewru troszkę, nie wiem, czy jeśli chodzi o rabaty, czy jakieś zwroty, coś, inaczej to wygląda. Nas wtedy w finansach również uczyli, żeby z klientami na przykład nie przechodzić na ty. To nie jest mój sposób działania, ale głównie dotyczyło to podejścia właśnie tych relacyjnego, że jeśli przejdzie z kimś na ty, to jest łatwiej, a to wiesz co, może jakiś rabat. W finansach to jest praktycznie niemożliwe, bo są te rzeczy z góry założone, ale na zasadzie, a nie, to może za tydzień, może coś, chodźmy lepiej na piwko, a nie tutaj mówimy o biznesach. A jeśli byłeś z kimś na ty i było, przepraszam, per pan czy pani i ta struktura była taka, nazwijmy to, większego szacunku, no to niektórych rzeczy trudno było odmówić, ale też te negocjacje wyglądały inaczej. Większy szacunek po prostu był. To, co mówisz, jak przedstawiasz się jako właściciel, to właściciel ma możliwość dania rabatu, właściciel ma możliwość zrobienia czegoś ekstra i pracownik niekoniecznie ma takie możliwości, czasami ma. No więc super, że tak podchodzicie, bo klient jeszcze może pomyśleć, jaki świetny customer service. Ja zawsze chętnie dam rabat, co nie? Ale gdzieś tam zawsze mówiłem, że no muszę porozmawiać z szefową, że Mhm. odezwę się i tak dalej. Także, no bo gdzieś tam jest ta przestrzeń na rabaty zawsze, tym bardziej, że ja sprzedaję taką biżuterię dość drogą, taką designerską, więc no jest ta przestrzeń, a mi też zależy na takiej długotrwałej współpracy i mam paru klientów, którzy już od lat kupują, bo im się to podoba i ta relacja się wytworzyła właśnie od tej strony biznesowej, prawda? I To dalej jest ciekawe. myślą, że jesteś pracownikiem?
Różnie, różnie. Okej. Też każda relacja jest inna, prawda? Bo niektórzy klienci faktycznie chcą się w jakiś sposób zaprzyjaźnić, Mhm. a inni nie. Inni jakby podchodzą tak bardziej tak transakcyjnie, bym powiedział. Mhm. Jasne. Więc tak. Tomasz, mam do ciebie takie pytanko. Jaką radę dałbyś sobie, e, jakby jak zaczynałeś biznes? Nie? Taką jedną, albo nie, może masz parę rad. Jakbyśmy się Ciekawe cofnęli w pytanie czasie. i to fajne, bo może widzowie nie wiedzą, my się umówiliśmy na to, że nie znam pytań wcześniej, więc Jest te freestyle rzeczy są totalny. naturalne i freestyle. Mm, Jak zadawałeś to pytanie, pierwsze co mi przyszło, to właśnie o takiej odwadze, bo też odwadze biznesowej, to, że nie wiem, położysz biznes tak jak ja tą działalność gospodarczą, mając te 26 lat, to nic z tym złego. No mogę mówić, ojej, trzeba spłacać długi i tak dalej. To może i trzeba, no, znaczy trzeba. No, to zrobiłem decyzję, biorę za nią odpowiedzialność. I w moim odczuciu byłoby po prostu odwaga, jak coś czujesz, idź za tym. Ten system u nas podatkowy, czy w ogóle forma założenia działalności gospodarczej jest bardziej wymagająca niż w innych krajach, biorąc pod uwagę chociażby Stany Zjednoczone, ale żyjemy tu, więc nie ma co narzekać, albo akceptujemy te warunki, albo nie. Więc no to odwaga. To w moim przypadku jeszcze jest ważne, że moi rodzice w zasadzie całe życie pracowali na umowie o pracę. To poczucie bezpieczeństwa to był etat i to było środowisko, w którym ja wzrastałem, więc otworzenie działalności gospodarczej pierwsze i które się zakończyło niepowodzeniem, no to też było, no po co? To już nie lepiej taka spokojna praca na etacie, ale dzisiaj wiem, że nie. No jak kiedyś przyjdzie mi do głowy, nie wiem, pójść na etat, to może i pójdę. Nie wiem. Właśnie to jest w tym wszystkim fascynujące, że nie ma co za wszelką cenę trzymać się jednej drogi i być w miejscu, które jest nam, nie wiem, cholernie niewygodne. Bo właśnie w życiu też warto odpuszczać, warto rezygnować. O, to jest też fajne w biznesie. Okej, nie wszystko, co robisz, warto robić za wszelką cenę. Bo bywa tak, że możesz tą swoją moc i energię ulokować w inne miejsce, które na samym starcie już będzie znacznie dalej niż miejsce, w które cały czas wkładasz, a efektów nie ma. Poruszyłeś bardzo dużo wątków, które ja bym chciał rozwinąć. Przede wszystkim dla mnie odwaga gdzieś tam jest zawsze skorelowana z tym strachem. I ja mam patrzenie na to takie, że ten strach jest mega dobry, bo cię ostrzega przed niebezpieczeństwem, ale ważne jest, żeby ten strach jednocześnie nic nie hamował. Tak? Jakby normalne jest, że czujesz strach, ale nie możesz dać się temu strachowi opanować, szczególnie w biznesie. Druga rzecz, o której mówiłeś, etat i firma, tak? Jakby to jest dla mnie też duża kwestia predyspozycji, no bo gdzieś są dwa odmienne style właśnie a propos tego bezpieczeństwa, też a propos tych takich nowych rzeczy, tak? W biznesie tych nowych rzeczy jest dużo i cały czas, więc to jest dla mnie kwestia tego, jaki ktoś jest, tak? Czy jaką ma ekspozycję na stres na przykład właśnie, czy lubi nowości, czy lubi się uczyć. Gdzieś tam wyczytałem kiedyś o takich dwóch sylwetkach kamieni i gwiazd, tak? Kamień lubi taką stabilizację, to jest taka, nie wiem, powiedzmy księgowa, która sobie nauczyła się jakiegoś tam zakresu i sobie to po prostu codziennie realizuje, lubi to, wraca do domu i na przykład w domu się realizuje w jakiejś pasji albo hobby. A druga sylwetka to gwiazda, która w tej pracy szuka tego ognia, chce się rozwijać w pracy, chce przejść do przodu, mieć sukcesy, a w domu na przykład wraca i już na spokojnie sobie spędza ten czas, nie wiem, grając w planszówki albo spędzając czas z rodziną, więc no, warto mieć otwarte oczy i zadać sobie wcześniej pytanie, jacy my jesteśmy i czego my chcemy. Ja na Jasne przykład i lubię właśnie ten stres I biznesowy. właśnie zgadzam się z Tobą i dla mnie jest czasami tak, że
Sam to robiłem i patrzę dzisiaj na to z innej perspektywy. Wcześniej robiłem różnego rodzaju wydarzenia motywacyjne, bo do takich rzeczy miałem zasoby i to było mną na tamten moment, więc wszystko, czym się dzieliłem, było szczere, ale dzisiaj widzę, że motywacja to jest za mało, że ja mogę wypełnić salę, nie wiem, 100, 1000 młodych osób i mówić im o byciu przedsiębiorczym i że otwieraj biznesy, to możesz robić to i to. I to super, ale to będzie motywacja chwilowa bez zbadania fundamentu, bo właśnie to, o czym mówimy, że są pewnego rodzaju predyspozycje i jeśli w twoim nieuświadomionym działaniu tam podświadomość uważa, że biznes to jest brak bezpieczeństwa, to ty biznesu, nawet jak świadomie chcesz, będzie trudno ci zrobić, bo ta podświadomość będzie wielokrotnie tobą kierować. Ja dziś z dzisiejszej perspektywy, gdzie ja potrzebuję mnóstwo rzeczy się nauczyć, jeszcze tych biznesów, kontaktów i tak dalej przede mną mnóstwo, wiem jedno, że trudno by mi było sprzedać 8 godzin swojego czasu komuś w jakimś projekcie codziennie, przez, nie wiem, tygodnie, miesiące, czasami lata, bo głównie o to chodzi. I z mojej perspektywy, jak tak sobie patrzę na działanie przedsiębiorcze, to dla mnie przedsiębiorca to jest osoba, która szuka rozwiązań. Po prostu. I tak to tłumaczę. Jeśli ktoś jest ci w stanie zapłacić za to, że ty znajdziesz rozwiązanie dla jego problemu, super. Czy to jest AI, czy to jest programowanie, czy to są szkolenia. Bo jeśli ja powiem, że w twojej firmie dzięki moim szkoleniom podniesie się sprzedaż o 20% w skali roku, bo tak przeszkolę twój dział obsługi klienta, że i sprzedaż telefoniczna będzie lepsza, nie wiem, marketing będzie lepszy i tak dalej, to ty powiesz OK. Zróbmy to, jak to się jeszcze pokaże na liczbach. Więc ja wnoszę wartość, podniosę sprzedaż, czyli w jakiś sposób znajdę rozwiązanie do być może Twoich problemów. Może to nie jest problem z sprzedażą, chociaż w tego rodzaju biznesach fajnie, jak sprzedaż jest bardzo duża. Ale jeśli ja nie umiem znaleźć rozwiązań do Twoich problemów, no to być może ja znajdę rozwiązanie takie, w którym ja się czuję dobrze, sam dla siebie. Nie wiem, bycie księgową. Ja rozwiązuję twój problem, natomiast moje bezpieczeństwo jest takie, że pracuję na etacie w innym biurze. Nie wiem, czy to ma sens, bo tak się zapętliłem trochę, ale mówię z serca i głowy. Połączyłem Ja, to. ja bym chciał tu zwrócić uwagę właśnie na to powiedziałeś. Nie wiem, czy widzowie to wyłapią, ale ty wyszedłeś w swoim myśleniu od problemu. Od problemu do rozwiązania. Widuję często w startupach albo w ogóle w ludziach takich młodych, przedsiębiorczych to, że oni jakby najpierw wymyślają w pewien sposób rozwiązanie, a dopiero potem jakby szukają problemu, który można pod to podpiąć. To jest chyba taka trudniejsza droga do rozwijania biznesu i zachęcam zdecydowanie do właśnie najpierw poznania swojego klienta, dowiedzenia się, jakie ma problemy, z czym się styka na co dzień i dopiero budowania narzędzia, które rozwiązuje ten problem. To jest bardzo istotne. Sam wiesz, że to jest w zasadzie fundament design thinking, tego co robiliśmy, o czym rozmawialiśmy, czyli co z tego, że ty znajdziesz rozwiązanie, gdzie zrobiłeś grupę testową, 1, 2, 3 osoby, wujek, ciocia, nie wiem, brat, siostra i oni ci mówią, tak, to jest potrzebne i ty myślisz sobie, tak, to jest potrzebne, bo ja tego potrzebuję, ale nie zrobiłeś rozeznania rynku, nie zadałeś pytań grupie docelowej, bo jej nawet nie znasz i później wychodzi na to, że ten twój produkt no się nie sprzedaje, no bo kto go ma kupić, jak ty nie zbudowałeś w ogóle fundamentów, czyli nie dowiedziałeś się, do kogo trafiasz i czy realnie jest tam potrzeba. Ja miałem to szczęście w tym wszystkim, co robię, znaczy szczęście jest efektem też działania, że jak zacząłem robić wydarzenia dla kobiet, które robiłem ponad 6 lat, Kobieto wyjść przed szereg, mi się wydawało, że w ogóle takich wydarzeń nie ma. I zrobiłem pierwsze w Rzeszowie w 2017 roku, czy 18, bo w 17 było inne wydarzenie. I dopiero później zobaczyłem, że tych wydarzeń jest bardzo dużo. Ale gdybym wiedział o tym wcześniej, to bym prawdopodobnie nie zrobił tego. Nie wiem, bo nie wiedziałem. Więc ta myśl też bywa. Czyli jeśli myślisz, że coś jest niemożliwe, znajdź kogoś, kto o tym nie wie. Więc
Wiesz, to jest ciągle kwestia decyzji. Jeśli podejmiesz taką decyzję, no to idź w to. No, i tak puentując tą moją wypowiedź, ostatnio przyszło do mnie do głowy i to siedzi mi bardzo mocno, że w życiu jest tylko jedna droga. Nie ma żadnych innych, jest tylko jedna, ta, którą idziemy. Nie, bo czasami idziesz drogą i myślisz sobie, kurczę, jakbym poszedł tamtą drogą, to może to by było to i to. Nie ma tamtej drogi. Jest tylko ta, którą idziesz, a jak zastanawiasz się, co by było, gdyby, to marnujesz swój czas. Mhm. Tak, ja mam taki stosunek do przeszłości, żeby wyciągnąć wnioski i zapomnieć. W sensie wziąć te wnioski, a nie rozkminiać, co by było właśnie, gdybym wtedy coś tam. Ciekawe, że użyłeś tego cytatu. Ja też bardzo często go używam, szczególnie w stosunku do mojego obecnego projektu, do Revboxa, bo my sobie wzięliśmy za cel, żeby czytać za ludzi opinie i komentarze o produktach. I jakby sama idea jest super, ale to jak to jest strasznie trudne, żeby to zrobić dobrze, to jest właśnie, że jest potrzebny ktoś, kto nie wie, że tego nie da się zrobić, przyjdzie i to zrobić. I właśnie trochę ja się tak czuję. A powiedz mi, czy ty masz jakiegoś swojego biznesowego idola albo mentora? Masz kogoś takiego? Wiesz co? To jest dobre pytanie. Chyba nie. Mówię chyba, bo ci ludzie się zmieniają. To jest tak, że jak ja miałem gotowość swoją na kilka lat temu, no to moja gotowość była na tyle, nie wiem, na tyle byłem otwarty, że osoba, która zatrudniała 10 osób, była dla mnie wow, wiesz, i to było pod kątem takiego podejścia coś wręcz nieosiągalnego. Teraz mam kogoś, od kogo się uczę, mogę powiedzieć nauczyciela, Marka, z którym działam, też współpracuję, robię z nim warsztaty, które on prowadzi, ja organizuję. I dlaczego jest to dla mnie takie ważne? Dotykam rzeczy rozwojowych w sobie, bo ja mogę biznesowo dużo się nauczyć, ale jak ja na poziomie podświadomym czy nieświadomym nie będę na to gotowy, to i tak w to nie pójdę. I pracuję na razie na fundamentach swoich, takich rozwojowych, właśnie pod kątem przełamywania pewnych barier, dotykania traum, dotykania tego wewnętrznego cienia, o którym się często mówi. I uważam, że to mnie buduje na tyle, żeby zarówno moja pewność siebie, jak i otwartość biznesowa była jeszcze większa. To, co jest, jakby do mnie teraz przyszła taka myśl, że mam fantastyczną znajomą Kasię, która, nie będę mówił nazwiska, Kasia prowadzi, jest dyrektorem na Polskę pewnej firmy z branży lotniczej i to jest jedyny oddział i ma taką w sobie charyzmę, takie ciepło, taką empatię, a dodatkowo jest takim zadziorem, że jak trzeba coś zrobić i patrzę na nią i mówię wow. Jej mąż prowadzi również z sukcesem olbrzymią firmę tutaj na Podkarpaciu i to jest fantastyczna para. Patrzę na nich w różnych obszarach i się bardzo mocno wspierają. O, druga para mi przyszła do głowy. Paweł i Asia, deweloper i właścicielka hotelu. Nazywam ich power couple, bo patrzę na nich i to jest coś cudownego, jak robią osobne biznesy, natomiast jakby wspierają się w nich, bo to jest i tak jeden biznes nazywany rodziną. I popatrz, nie miałem, jak zadałeś pytanie, żadnych osób, bo czasami się sięga po osoby, które są daleko, u autorów książek, jakichś guru biznesowi, nie. Te moje największe inspiracje są najbliżej mnie. To zazdroszczę, że masz takie wspaniałe osoby w swoim gronie i możecie razem właśnie wzrastać, tak? No bo to o to chodzi, bo ty na pewno też im dajesz jakieś świeże patrzenie na pewne sprawy. Fajnie, że Myślę, że oni tak, chociaż ja tutaj jestem w tej relacji może trochę biorcą, że no, patrzę na to i cieszę się samą obecnością, a dodatkowo no, chociażby prowadziłem dla tej firmy z branży lotniczej szkolenie i wiem, że tam, czy szkolenia nawet i fajne rzeczy się zadziały i to też jest dla mnie dużym sukcesem.
Fajnie jest mieć też takiego partnera właśnie do sparingu, żeby jakby pewne pomysły sobie poodbijać, pochallenge'ować. Fajnie jak ten partner jest właśnie tuż obok codziennie, bo pomysły wpadają o tak nieraz, prawda? Nieraz przy śniadaniu, nieraz przy prysznicu, więc mega fajnie. No i pewnie fajnie im to działa, tak? Jeżeli obie te pary odnoszą sukcesy. Tak, w moim mniemaniu bardzo duże. A druga rzecz, to co mówisz, fajnie mieć kogoś blisko, ale z drugiej strony też czasami nie ze wszystkim warto iść do każdego, no bo abstrahując od relacji, tutaj jeszcze relacji czy małżeńskiej, czy partnerskiej, mówiąc o biznesie, jak masz czasami pomysł jeden, to jeśli nie jest to w ramach jednej grupy kapitałowej czy jednej spółki, to nie warto w moim odczuciu, żebyś cały czas chodził do jednej osoby, bo być może samo to, że poznasz opinię innych osób, da ci super wgląd, jak jeszcze być może osoba, do której, to jest tak jakbyś, nie wiem, miał iść w Himalaje i pytał kogoś, kto nigdy nie był w górach, tylko jego domeną jest morze, jak się spakować w góry. No nie do Mhm. każdego pójdziesz ze wszystkim pytaniem, z każdym Mhm. pytaniem. Wiesz co, ja jak tam chodziłem, odwiedzałem różnych inwestorów ze swoim pomysłem, no to właśnie niesamowite było to, że każdy inwestor jakby patrzył na ten mój pomysł pod innym kątem, no i bardzo często pod takim, pod jakim ja bym nie spojrzał na to i to w ogóle bardzo rozwinęło Revboxa na przykład, nie? Jakby pivotowało i tak dalej i dawało cenne wskazówki, tylko trzeba być na to otwartym i uważnym, bo też spotykałem sylwetki, które bardzo uporczywie trzymały się tej swojej wizji. I to jest z jednej strony dobre, ale trzeba słuchać też. Trzeba słuchać i to miksować. Tym Jeszcze bardziej, jedna mi, przepraszam. tym bardziej od inwestorów, którzy mają ogromne doświadczenie i nie jeden pomysł już zrealizowali. Właśnie przyszło, jak o tym mówiłeś, mi taka myśl do głowy, gdzie mój znajomy, który też prowadzi olbrzymie biznesy, taki Michał, i pozdrawiam go serdecznie, nie będzie wiedział, że to o nim, ale powiem. Opowiadał mi kiedyś historię, że miał markę odzieżową i sklepy odzieżowe i tak dalej. I one były pozycjonowane bardzo wysoko, nawet ogólnopolsko, ten brand był znany. I przyszedł kupiec, inwestor, który chciał włożyć pieniądze, kupić całą markę i on nie sprzedał, przynajmniej tak zapamiętałem tę historię, nie sprzedał tego, bo to było takie, przecież to jest moje dziecko, ja to dziecko tyle tworzyłem, jak nie przyjdę i nie dam. A teraz z perspektywy wieloletniego biznesu, który prowadzi, ten biznes się mega rozwinął, on mówi: Tomek, no przychodzi inwestor, to sprzedaje, że kasa się zgadza, okej, tworzysz coś nowego, jest przepływ, a nie trzymanie się kurczowo jakiejś wizji, że to wykreowałem, to jest moje dziecko, ja to będę pilnował, ja to będę pielęgnował. Okej, można, tylko jak przyjdzie klient, który położy na stole konkretne pieniądze, które zabezpieczają cię na, nie wiem, nawet lata do przodu, może miesiące, bo to kwestia, jak do tego podejść, to może warto odciąć się od emocji, bo biznes to nie emocje. W biznesie wiele rzeczy się podejmuje emocjonalnie, bo tak to niestety działa, bo pewnie super by było policzalnie, ale nie zawsze tak jest. Natomiast na koniec ja uważam, że to podejście takie matematyczne jest rewelacyjne. I też jak rozmawiałem z moim znajomym, który w zasadzie jest multimilionerem, mieszka w Detroit ze Stanów. Człowiek urodził się tam, ma teraz 60. To też może być dla mnie taki przykład historii mega inspirującej, bo jego rodzice są Polakami, on jest Polakiem, tylko urodzonym już w Stanach. No i też na Wall Street osiągał sukcesy, pracując jako ekonomista, a zaczął studia jako lekarz i zrezygnowanie z tych studiów, żeby pokazać drogę, bo poszedł na studia medyczne, bo jego mama chciała, żeby on został lekarzem, ale bardzo szybko zrozumiał, że to nie tędy droga i on chce coś innego i zaczął studia z matematyki stosowanej i później właśnie ekonomię skończył, Wall Street, otworzył swój bank, który sprzedał za chyba, nie wiem, z 300 milionów dolarów. No w ogóle historia niesamowita. I to są osoby, które gdzieś się pojawiają na mojej drodze i teraz jak zadałeś to pytanie, to ja w głowie mam ile jeszcze historii, ile zmian, bo biznes to są też zmiany.
Tak, trzeba je na pewno lubić i dobrze z nimi żyć. Jeszcze a propos jakby sprzedaży tych biznesów i spółek, to też jest ważne, żeby każda spółka ma jakiś tam cykl życia, co nie? Gdzieś tam jest ten pik w którymś momencie, jak na giełdzie. No i my widzimy wykres do pewnego momentu, nie wiemy co będzie potem i właśnie sztuką jest, żeby to sprzedać w tym w miarę najwyższym punkcie, no bo wiadomo, jakby, no mówię, każda spółka ma raczej taki wykres, ale wykres Gaussa, prawda? Że gdzieś tam w pewnym momencie albo się pojawia konkurencja i te obroty spadają, albo może już zaangażowanie troszkę, no różne rzeczy się dzieją. Ale ten twój znajomy jakby cały czas rozwija tą spółkę, której wtedy nie sprzedał, tak? Dobrze zrozumiałem? Nie, później ją A, sprzedał. On ma sprzedał. teraz mnóstwo biznesów różnych. To była historia z jego początków biznesowych, Mhm. pewnie z 20 lat temu. Może trochę mniej, ale tak to szacuję. I teraz w ogóle zupełnie inne branże. To była historia, Mhm. która nie wiem później, co się stało z tą marką. Być może ona umarła śmiercią naturalną. Na pewno nigdy nie dostał takich później pieniędzy za nią, jak były wtedy położone na stole za pierwszym razem. I wydaje mi się, że coś się tam podziało i zaczęło to się ostudzać bardzo mocno. Nie Mhm. znam dalszej części historii, tak żeby powiedzieć w tym momencie, natomiast wiem, że ta marka na pewno nie funkcjonuje. Mhm. Ja jestem na przykład taką osobą, która uwielbia tą początkową fazę, to rozwijanie, pomysł, budowanie jakiegoś MVP, narzędzia, pierwsze wdrożenia, a na przykład już potem trochę tracę tego zapału, jest ta energia mniejsza, więc ja na przykład jestem osobą, która raczej właśnie działa w tym modelu, żeby rozwinąć, sprzedać i mieć po prostu pieniądze na kolejne pomysły. To mnie tak najbardziej jara, więc ja bym sprzedał. No, wiesz co, to właśnie tylko patrzysz na to dzisiaj z innej perspektywy biznesowej. To dla niego też to był pierwszy biznes i dzisiaj to właśnie o to, puentą tej historii jest to, jak on mi to opowiadał, że na pewno by sprzedał, jakby druga taka opcja chodziła po głowie, bo u mnie było w kontekście jakby wyjść przed szereg, marki osobiste i tak dalej, że to mocno tak trzymam, znaczy teraz już mniej, bo wiele innych rzeczy za tym stoi. I bardzo jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło później. Natomiast rozmowa jakoś tak wtedy skręciła. I widzisz, właśnie to jest to doświadczenie życiowe, biznesowe. I być może ktoś powiedziałby ci, nie wiem, strzelmy w danym momencie, podzielił się swoją historią, powiedział sprzedaj. I później zobaczyłbyś, że ta firma jednak sprzedałeś na tym poziomie i wystrzeliła. I mówisz, kurde, jakbym ją dalej prowadził, to bym miał 3 razy więcej czy 4. No ale to tak nie działa. Dlatego tak jak mówię, że jest tylko jedna droga. Jak już podjąłeś decyzję, no to I wiesz co, z doświadczenia giełdowego, na przykład, bo gram trochę na giełdzie, trochę na kryptowalutach, jak sprzedaję jakiś zasób, to już potem nie sprawdzam tego wykresu. W sensie nie interesuje mnie to. Podjąłem decyzję, skeszowałem się, czy poszło do góry, do dołu, nie interesuje. Ja jestem no, na plusie zazwyczaj, tak? I to jest ważne, żeby nie patrzeć, co by było gdyby właśnie. Jedna droga. pamiętam jako niedoświadczona osoba bardzo w 2008 roku, no to 16 lat temu, wróciłem z Irlandii i było tak, że przywiozłem jakiś tam kapitał, nie pamiętam, kilkadziesiąt tysięcy złotych. I miałem je w euro, bo tam kilkadziesiąt tysięcy euro. I miałem dużo rzeczy w gotówce też. No i wtedy było tak, jak dobrze pamiętam, że zaczęło spadać wszystko na łeb na szyję. Że euro spadało z tego poziomu 4, nawet chyba do 3 i było, że prognozy 2, nie wiem, 70, 90. Tak to dzisiaj pamiętam, trzeba by było to sprawdzić. No i ja uległem temu wszystkiemu. I w tym momencie, kiedy to spadało, ja się przestraszyłem i sprzedałem te pieniądze. Tylko później, jak to w tym wszystkim odbiło się i skoczyło prawie na 5 zł. Czyli załóżmy, jak ja sprzedałem na dole, strzelmy za 3 zł, już nie pamiętam. I ta sama, niech to będzie 10 tysięcy euro. I później to skoczyło pod 5, no to w głowie nie mogłem przestać myśleć, że kurczę, 20 tysięcy złotych przeszło mi koło nosa, przecież jakbym chwilę wytrzymał.
No takie myślenie było na tamten moment. To było myślenie takiego etatowca, takiej osoby, która jest też trochę w miejscu, co by było gdyby. No dzisiaj inaczej na to patrzę. Być może pojawiłaby się taka myśl, że dałem się złapać jak pelikan, ale przede wszystkim dzisiaj bym nie sprzedał. A druga rzecz, no myślałbym inaczej na ten temat. Ja miałem taką wtopę, jak się zaczęła wojna, bo miałem wtedy parę spółek na polskim GPW, no i to zaczęło lecieć, no i zwariowałem, ale tak emocjonalnie, prawda? I sprzedałem. No, właśnie ciężko rozkminiać, co nie? Jakby co by było gdybym. No po prostu emocje wzięły górę, wojna w perspektywie też jakby już zaczęta, no Powiem Ci zawirowało mi jedno, to w głowie. podjąłeś najlepszą możliwą decyzję na dany moment. No miałeś Żeby nie takie stracić zasoby, jakie więcej. miałeś. Miałeś takie zasoby, jakie miałeś i taką decyzję podjąłeś. Ja uwielbiam takie zdanie, bo ono dotyczy absolutnie wszystkiego w moim odczuciu, czyli analiza wsteczna zawsze skuteczna. Dzisiaj jak sobie siedzimy, to możesz sobie powiedzieć, no tutaj. No to albo minął czas, złapałeś do tego dystans, ale na tamten moment podjąłeś najlepszą decyzję, jaką umiałeś. To prawda. Mam fajną radę dla ludzi, którzy chcą w krypto wejść. W tym giełdowym aspekcie. Ja pamiętam, to był chyba 2016 albo 2017 rok. Ja się zasadzałem na taką kryptowalutę LISK, LSK. Wtedy ona jakby była jeszcze po złotówce. Ja przez pół roku grałem nią na kartce. Mam po prostu sobie, mówię, kupuję tyle akcji za tyle, target sobie ustalałem i patrzyłem, czy moje predykcje się zgadzają. I tak po pół roku, jak zobaczyłem, że jakby w miarę mi się to zgadza, to dopiero zainwestowałem pierwsze pieniądze. I szczęśliwie bardzo. To jest, wiesz co, uważam, że bardzo ciekawe i pewnie do spróbowania też. Natomiast często jest tak, że to jest ta różnica między teorią i praktyką. Bo wiesz, nie wchodzą, póki nie są w obiegu prawdziwe pieniądze, są zupełnie inne emocje. Jakbyś sobie narysował na kartce tą sytuację z wojną, pewnie inaczej byś się zachował. No ale tu weszły emocje związane z majątkiem, emocje związane z pieniędzmi. Ja uważam, że to jest do jakichś testów fajne, natomiast długofalowo nie jesteś w stanie nauczyć się wszystkiego nie praktykując. I dlatego ja stawiam praktykę w wielu miejscach na pierwszym miejscu. Jak ktoś mi mówi, umiem to, super, ale co z tego? Jakby drugi, trzeci, piąty krok, jak grałem w piłkę wiele lat, żaden za mnie wybitny piłkarz nie był, ale pamiętam taką anegdotę, gdzie jeden z zawodników bardzo doświadczonych mówił o kimś tam, wtedy w szatni to był taki guru, bo grał w drugiej lidze, to była 5. liga i opowiadał, że o jakimś tam gościu, że ma super dribbling, przyspieszenie, świetnie przyjmuje piłkę, super kontrola, potrafi się znaleźć, tylko co z tego, że nie umie grać w piłkę. Więc jakby co z tego, że masz zasób pewnych rzeczy, jak całościowo one nie dają efektu. I dlatego tutaj tak samo można sobie przypuszczać, u ciebie to zadziałało, ale w wielu przypadkach, gdy pojawiają się realne emocje związane z pieniędzmi, to działa nieco inaczej. Znaczy zadziałało, wiesz, ja finalnie wyszedłem na bardzo duży plus z tej kryptowaluty, bo ona ze złotówki urosła chyba w piku do 125. To jest dobry mnożnik, ale na przykład to tam trwało, nie wiem, pół roku, rok, no i w trakcie niestety podjąłem taką decyzję, która mnie finalnie kosztowała 200 000. No ale znowu, no nie rozkminiam tego, tak, no bo po prostu podjąłem, było, no ale jakby to dzisiaj liczyć, to 200 000. No właśnie, dzisiaj liczyć, nie? Analiza wsteczna zawsze skuteczna. Tak. I mam też kumpla, który w krypto zajmuje się lata i często już pewnie rzadziej, ale zdarzało mu się na dźwigniach grać. No to ta dźwignia, czyli ten przemnożnik, bywało, że dziesiątki tysięcy, nawet setki przez sekundę. No przesadzam, że sekundę, ale w zasadzie moment i nie ma. No, przy tych wahaniach, przy tej dźwigni, no to trzeba mieć duże zaplecze też finansowe plus wiedzy, żeby wytrzymać w pewnym momencie. Ja też mam taki moment, gdzie mam
akcje pewnej spółki notowanej na giełdzie i te akcje spadają. Jestem ileś tam, nie wiem, z 40% na minus i pytam, co, no i jak, będzie coś? Mówią, że będzie. No to dokupuję. Mhm. Uśredniam kurs. Mhm. Więc ja nie potrafię powiedzieć w tym kontekście, która droga jest dobra. To nie są moje tematy. I ja też wiele rzeczy, które robię, można by było zrobić lepiej, wiele rozmów lepiej przeprowadzić. Moi znajomi mówią o zaangażowaniu AI do, nie wiem, wypełniania dokumentów, ale jak ja mam wypełnić wniosek do przetargu, który ma kilka stron, kilka jakichś punktów i to w zasadzie trzeba niektóre spisać z palca, no to tu AI, nie wiem, być może w przyszłości takie materiały będzie analizował, będzie wystarczył jeden klik, wpisz dane odpowiednie tu i tu, być może. Na razie jest wiele rzeczy, które potrzebuję zrobić manualnie. Też zbieram się do kursu online bardzo długo. Wczoraj ten temat już w ogóle dzięki też AI-owi stworzyłem i strukturę, i cały plan kursu, przynajmniej taki wstępny, z budowania relacji i pewności siebie, bo uważam, że to w dużej mierze też leży i to niezależnie czy u przedsiębiorców, osób indywidualnych, kobiet i mężczyzn. Często ta pewność siebie i to budowanie relacji, ale nie w kontekście relacji, nie wiem, towarzyskich czy biznesowych, to w ogóle otworzenie się na drugiego człowieka. Takiego, że nie wiem, ja ci daję kredyt zaufania. Zakładam, że jest otwarta karta, nic nie zakładam. O, w zasadzie tak, nic nie zakładam, czy mnie oszukasz, czy będziesz moim partnerem, czy mnie będziesz kochał, czy nie, tylko otworzenie takiej karty. I uważam, że to jest tutaj mnóstwo przestrzeni do pracy, szczególnie, że AI trochę ludzi oddziela od siebie, oddala. I też nawet jak my rozmawiamy, ja jestem w Warszawie, ty jesteś w Tarnobrzegu, tak? Dobrze? Tak, tak. No i w tym przypadku spoko, rozmawiamy, fajnie. Być może ktoś to będzie oglądał i powie, że to jest bardzo ciekawa rozmowa. Natomiast widać to w tramwajach, widać to w innych miejscach, że no jesteśmy w swoim świecie, rozmawiamy z ludźmi bardziej wirtualnie, rozmawiamy przez messengery, social media i tak dalej. I AI będzie kolejnym elementem do tego. I ja nie mówię, że to jest złe. Ale w naturze ludzkiej mamy wpisane potrzebę bliskości, potrzebę przynależności. Dodatkowo ten czynnik ludzki jest na tyle ważny, że spędzanie czasu z ludźmi, którzy patrzą na świat podobnie jak my, jest też dla nas bardzo budujące i wartościowe. Nasz programista Przemek, kolejny gość, którego pozdrawiam, przez wiele lat pracował zdalnie, zanim to było modne. Pracował z Wielką Brytanią, z Rzeszowa, zresztą wiele lat tam mieszkał. I później zdarzyło się to, co zdarzyło. Wiele firm IT przeszło na pracę zdalną i u niego nic się nie zmieniło. On cały czas pracował zdalnie, ale to, co się zmieniało, to upośledzały się takie soft skillsy, czyli bycie w domu, bycie z dziewczyną, ale już takie wychodzenie na miasto, czy ze spotkanie z ludźmi, ze znajomymi, no to już tak bardzo mało. No i to, co zrobiliśmy, to umieściliśmy go w biurze naszych znajomych. Firmy, dla której on wypełnia kontrakt, natomiast pracując dla nas w siedzibie tej firmy. I on w pewnym momencie chciał jakby wygadać te wszystkie miesiące i lata pracy zdalnej w każdej rozmowie, bo nagle poczuł, że jest słyszany, ludzie go słuchają, mają podobną pasję i tak dalej. Więc tam się potrzebowało ulać to wszystko, żeby wróciło do normy i teraz super mówi, bo pracuje z ludźmi z pasją. Wiesz co, jakby ja nie widzę problemu w tych zmianach, które następują, bo one gdzieś tam finalnie jakby dużo dają dobrego. Moim zdaniem problemem jest tempo tych zmian, które no, jest w ostatnich latach bardzo szybkie, przyspiesza i myślę, że dzięki AI-owi będzie przyspieszało jeszcze bardziej, więc wydaje mi się, że problem to jest to, że ludzie nie nadążają się przestawiać. No, jakby nam to ciężej troszeczkę idzie. Właśnie chociażby do tej pracy zdalnej, gdzie powstało właśnie dużo nowych wyzwań i problemów, chociażby właśnie, że ktoś potrzebuje się wygadać i tak dalej, więc to jest chyba takie nasze wyzwanie nadchodzące.
Dlatego też tak wielu terapeutów, którzy są dobrzy, będzie miało świetne miejsce pracy. Ja też prowadzę ze swoimi klientami sesje indywidualne. Jestem trenerem takiej metody, która nazywa się radykalne wybaczanie, ale też taki mentoring 1 na 1. Natomiast ja sam mam świadomość, że ja potrzebuję się wiele nauczyć, to jest jedno, a po drugie uważam, że jest tak wiele możliwości na rynku, do których warto sięgnąć, aby ten proces nie był dla nas tak straszny, bo może te tempo tych zmian jest tak duże, że wiele osób się boi tego tempa, czy się odnajdzie, czy sobie poradzi i zostają w głowie z tymi swoimi myślami. I przez to, że nie pozwalają sobie na otworzenie się, powiedzenie o tym komuś, spowodowanie ujścia tych emocji, zostają w głowie, a to ich ściąga. To ich ściąga w dół, tam pojawiają się wtedy wątki depresyjne i uważam, że mamy możliwość w dzisiejszych czasach, jednej strony są szybkie zmiany, dostosowanie się, adaptacja i tak dalej, ale z drugiej jest mnóstwo narzędzi, mnóstwo osób, które są fachowcami w swojej dziedzinie i to, co jest też ważne, przynajmniej z mojej perspektywy, ja tak jak resumuję te pierwsze pół roku i końcówkę tego roku, podejrzewam, że to pod kątem wydatków na rozwój osobisty, nie mówię rozwoju stricte biznesowym, ale w moim przypadku to będzie taki najgrubszy rok, bo myślę, że ten budżet tylko na te wątki rozwojowe to będzie w okolicach, nie wiem, 70 000 tylko jakby na siebie pod kątem kursów, szkoleń, wyjazdów, może więcej, nie wiem, ale tak przewiduję, że około takiej kwoty. I to jest mnóstwo. Natomiast jak kiedyś zaczynałem od takich kwot mniejszych, tylko idąc dalej, widząc jak to się rozpędza i jak to się przekłada na twoje życie i biznes, to chcesz to robić. I do czego zmierzam, bo tak reasumując, żeby to zamknąć klamrą, czasami jest tak, że ktoś mówi, nie wiem, szkolenie za 1000 zł to za dużo, bo może tak być. I to jest tak samo prawdą, jak i nieprawdą, i to często w przypadku tej samej osoby. Bo pytanie, co innego jesteś w stanie kupić za 1000 zł, żeby powiedzieć, że to jest ok. Bo 3, 4, 5, 6 wyjść na miasto, ta kwota się pokrywa. I pytanie, czy wyjście na miasto coś zmieni, czy to szkolenie coś zmieni, czy danie sobie szansy, otworzenie się przed innymi coś zmieni. Więc to są te wewnętrzne dialogi. I w moim odczuciu, to jest, ale mi przyszło mocne zdanie, wszystko za co płacisz świętym spokojem jest zbyt drogie. Więc jeśli coś cię cały czas męczy, no to nie zagłuszaj tego, nie wiem, alkoholem, używkami, czymkolwiek innym, bo to jest tylko na chwilę odwrócenie uwagi. Trzeba często wejść głębiej. Wiesz co, ja na przykład w rozwoju jestem, nie wiem, może 3, może 4 lata i powiem Ci z mojej perspektywy, ja wiesz, 30 lat żyłem nie mając z tym styczności. W sensie, wiesz, ani ludzi, których znałem, ani gdzieś tam rodzina, czy ktokolwiek, co nie, jakby ja nie miałem z tym styczności. Ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest, że coś takiego można robić. Nie wiedziałem też, ile to daje. Więc to jest też może problem, dlatego też ten podcast, tak, żeby mówić o takich rzeczach, żeby to nagłaśniać, bo no to jest po prostu petarda. Jakby ja może nie zrobiłem jakichś dużych kroków jeszcze, dużych zmian, ale już mi się żyje o niebo lepiej, chociażby Zrobiłeś w tej bardzo głowie. duże, bo wiesz, mówiąc, że nie zrobiłeś dużych, trochę oceniasz siebie przez pryzmat innych ludzi. No bo tak to działa. No bo na jakiej podstawie byś twierdził, czy one są duże, czy małe? No bo to jest tak, jakbym prowadzę duży albo mały biznes. No porównuję się do osób, które prowadzą w moim odczuciu duże biznesy i wtedy mogę mówić, że ja prowadzę mały. Ale patrząc na siebie samego, to prowadzę największy biznes jakby w życiu, rozwijając, mając strukturę. I tak samo pod kątem tych kroków. Robisz największe kroki, które możesz i na które jesteś gotowy w danym momencie. A tutaj uważam, że często działa też ten taki efekt kuli śnieżnej, że jak już zaczynasz iść,
iść, to widzisz więcej, nagle odczuwasz więcej. I trochę jest trudno tę kulę cofnąć i powiedzieć, że nie, no to nie działa, to w sumie to nie, to bez sensu. Ten rozwój, to cokolwiek by było, to jest do dupy. Bo jak już zobaczysz, że coś się zmienia w twojej psychice, ty możesz się na chwilę obrazić, ty możesz na chwilę zrezygnować, bo widzisz nagle rzeczy, które są trudniejsze, których nie chce się widzieć. I jak się takie widzi, to wiesz, w głowie masz, po co ja mam tam grzebać, po co ja mam tam dotykać. Tylu moich znajomych tego nie robi, żyje im się dobrze i okej. I to jest ta różnica, żyje się dobrze. Znowu oceniając życie innych ludzi, można mówić, im się żyje dobrze, ale nikt z nas nie wie, jak im się naprawdę żyje i oceniamy tylko z zewnątrz. Także Kamil, chciałbym powiedzieć, że robisz na pewno bardzo duże kroki, często większe niż ci się wydaje. Tak mi się Pewnie wydaje. tak, pewnie tak. To jest chyba związane z syndromem oszusta troszeczkę. Właśnie to, w jaki sposób to powiedziałem. Też muszę nad tym pracować. Tomasz, ja myślę, że w tym momencie powinniśmy zakończyć rozmowę, zostawić widzów z tym, bo wydaje mi się, że to jest dobre pole do jakby zaczęcia myślenia w ten sposób. Jakby mi się wydaje, że troszkę ich zaciekawiliśmy, a reszta leży po prostu po ich stronie. Mega ciekawa rozmowa, bardzo Ci dziękuję. Ja będę musiał ją teraz jakoś podsumować, żeby przedstawić ją w social mediach i na kanale. Nie wiem, jak to zrobię, bo poruszyliśmy tyle wątków, że nie wiem, na czym mam się skupić. Bardzo Ci dziękuję za to, że się zgodziłeś wystąpić. Dla mnie jesteś turbo ciekawą osobą i która ma wiele dobrego do przekazania i do nauczenia. Mam nadzieję, że bawiłeś się równie dobrze jak ja dzisiaj. Bawiłem się świetnie, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Ten stan flow, w który wszedłem, jest dla mnie nie jest zaskoczeniem, ale jest zaskakujący. Jak za każdym razem, jak nowe wątki przychodzą, bo przyszło nowych sporo. I dziękuję Ci za pytania i za zaproszenie i pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Dzięki wielkie, dużo zdrówka i udanego tygodnia Ci życzę. Trzymaj się, cześć. Trzymaj się, cześć.